Witam serdecznie w kolejnym odcinku Luczyn po godzinach. Grzybowa i schabik już zjedzone, także przechodzimy od razu do sprawdzenia drugiej połowy zabezpieczeń. Nie będę marnował czasu na opowiadanie, co to jest i co już było. To trafił tutaj z przypadku i nie ma pojęcia, o co chodzi. Koniecznie niech najpierw kliknie w link w opisie lub w rogu ekranu do pierwszej części tego filmu. Od razu będzie jasne, co się tu wyprawia. Sorry za mój głos, w końcu i mnie dzieciaki zaraziły. Kto ma gównażerię chodzącą do przedszkola, zna na pewno temat do bólu, a kto jeszcze nie ma, to pozna. Pytałem w ZUS-ie, złodziejom podobno L4 nie przysługuje, także lecimy z tematem do końca. Z przyjemnością informuję, że mam dla Was super niespodziankę w postaci najlepszego zabezpieczenia z tego testu o wartości około 1000 zł. Żeby wziąć udział w jego rozdaniu, wystarczy polajkować ten film, dodać komentarz i zasubskrybować kanał. Będę również wdzięczny, jeśli udostępnicie ten materiał innym osobom, które posiadają jakiekolwiek 2 kółka warte zabezpieczenia i jest to tylko moja uprzejma prośba, nie warunek udziału w rozdaniu. Więcej szczegółów o tej akcji na końcu filmu. Następny w kolejce jest już jeden z najmocniejszych juloków w ofercie firmy Kryptonite, New York Forget About It, w wersji mini. Ceny tych byczków zaczynają się mniej więcej od 440 zł w górę. Zabezpieczenie to ma już 10/10 w skali bezpieczeństwa stosowanej przez firmę Kryptonite i według producenta ma służyć do najlepszego zabezpieczenia pojazdów o długim czasie postoju. Julok ten został wyprodukowany w Tajwanie. Zabezpieczenie to posiada już najgrubszą spotykaną w tego typu produktach szekle o grubości 18 mm. No jest. Na stali samej 18. Julok waży odrobinę ponad 2 kg. Zapinamy jak zawsze przez felgę i lagę, tak by konieczne było wykonanie 2 cięć. Zabezpieczenie takich gabarytów jest oczywiście odporne na uderzenia, ataki siłowe oraz wszystkie ręczne nożyce. Uwzględniając konieczność podwójnego cięcia, julok zdobywa 32 sekundy. Na stole ten julok uzyskuje trochę ponad 11 sekund łącznego czasu dla 2 cięć. Na chwilę obecną jest to wynik pozwalający trafić od razu do najlepszej trójki. Z tym, że wytrzymałością było mu nieco bliżej do 16 mm Extreme Mini Juloka od Auvreya niż do ich produktu o tej samej grubości co Kryptonite. Oczywiście mówimy tu o kosmetycznych różnicach w okolicy 1 sekundy na pojedyncze cięcie jarzma. Ten julok jest odporny na podstawowe próby rozwiercania zamka. Coraz więcej wyżej w tych modelach. Tu jest, zobacz, cała wkładka. Teraz zrobimy sobie podwójną bitwę, ponieważ na liście są jeden po drugim dwie niemal identyczne, bezpośrednio konkurujące ze sobą pod każdym względem blokady segmentowe. O tego typu blokadach mówiłem Wam już w poprzedniej części. Są to głównie produkty dla osób ceniących sobie wygodę użytkowania ponad bezpieczeństwo. Tutaj mamy dwie tak zwane topki, czyli najlepsze blokady segmentowe, jakie można kupić. Abus Granite Bordeaux X Plus oraz Kryptonite Evolution 790. Abusa możemy kupić od około 440 zł w górę, Kryptonite'a od około 460 zł w górę. Obie blokady mają identyczną konstrukcję, czyli płaskowniki złapane nitami przez hartowane podkładki. Abus deklaruje grubość stali na 5,5 mm i to się zgadza. Kryptonite deklaruje grubość stali na 5,4 mm i to się również zgadza. Obie blokady ważą po niemal równe 1,5 kg. Tak jak widzicie, aż grzechem byłoby nie zrobić im takiego dedykowanego porównania w tym teście. Obie te blokady, a przynajmniej ich metalowe części, są oczywiście odporne na uderzanie młotkiem, także nie będziemy się tu na tym skupiać. Hartowanego płaskownika o grubości 5,5 mm nie da się ręcznie przeciąć moimi największymi nożycami. Jest to wykonalne innym sprzętem, musiałyby mieć mocniejsze i ostrzejsze szczęki. Ale to tylko tak informacyjnie, bo tak naprawdę nie ma żadnego sensu porywać się na takie czasochłonne poprzeczne cięcia. Najsłabszym punktem są, jak wiemy, ich łączenia, czyli nity. Oba te zabezpieczenia da się tak samo otworzyć poprzez ich rozpołowienie, czy to dobrym przecinakiem do nakrętek, czy nożycami. Obie blokady mają niemal identyczne nity i hartowane podkładki. Teraz zobaczmy, jak wypadną na cięciach w porównaniu do 0,5 mm cieńszego Kryptoloka 610S, który, jak pamiętamy, był najszybciej przecinalnym produktem poprzedniego odcinka. Na cięciu z ręki, bezpośrednio na motocyklu, mimo innego kąta cięcia, wypadły niemal identycznie z dosłownie półsekundową przewagą dla Abusa.
Na cięciu maszynowym wypadły już dosłownie identycznie, w granicach błędu pomiaru, oba lekko poniżej 3 sekund. Oba zabezpieczenia są również odporne na podstawowe próby rozwiercania zamka. Evolution 790 uzyskuje na razie pozycję 15, a Granit Bordeaux 6500 pozycję 17. Mimo tak znikomych różnic między nimi, dał się tam jeszcze radę wpasować Juloczek Mini 6 od Kryptonite. Oba testowane zabezpieczenia segmentowe uzyskały niemal dwukrotnie dłuższy czas cięcia na stole i o 60% dłuższy czas cięcia na motocyklu niż znacznie tańszy Kryptolog 610S, który ma płaskowniki nie tylko cieńsze, ale i węższe. Na papierze brzmi to nieźle, w praktyce oznacza jednak pozbycie się zabezpieczenia w średnio 8 sekund zamiast 5. Czy jest to zmiana warta dopłaty prawie 100 zł oraz czy w ogóle warto kupować za taką kasę tego rodzaju zabezpieczenia, to już każdy musi sobie sam odpowiedzieć. W każdym razie wyraźnie widzimy, że nawet najdroższe modele blokad segmentowych lądują na końcu peletonu i nie są wolne od typowych dla nich wad. Oba zabezpieczenia dostają znaczek przekreślone C, ponieważ nity poddały się cięciu na nożycach, co niweluje przymus stosowania szlifierki. A propos znaczka przekreślone C, to dostaje go także testowany w poprzedniej części Kryptolog 610S, który aktualnie zamyka tabelę. Jego nity również rozpadają się od nacisku dużych nożyc ręcznych, więc stosowanie szlifierki może okazać się opcjonalne. No niby coś tam w pośrodku chodzi. Tu jest zamek. Bordeaux i Folding teraz miały konkurs między sobą. Oba jednakowo wypadły dobrze. Teraz na warsztat wchodzi jeden z najmocniejszych zestawów od Kryptonite, New York Chain 1210 z disclockiem Evolution serii 4. Zabezpieczenie ma 9×10 według skali producenta i zostało wyprodukowane w Chinach. W sklepach jest dostępne w cenach od około 460 zł w górę. Ogniwa tego łańcucha mają grubość 12 mm, natomiast szekla disclocka jest o 2 mm grubsza. Zabezpieczenie w komplecie waży prawie 4 kg, z czego sam disclock 721 g, a całą resztę łańcuch. O ile małego disclocka jak najbardziej damy radę prawie zawsze ze sobą zabrać, o tyle taki łańcuch 12 będzie już wymagał jakichś opcji bagażowych na motocyklu. Zestaw ten jest odporny na uderzenia oraz ataki siłowe. Dwukrotnie policzone cięcie łańcucha, zrobione na maks możliwości tej szliferki, wyniosło troszkę ponad 17 sekund. Niestety nie mam cięcia tego disclocka na motocyklu, ponieważ w trakcie pracy padła kamera, a później został już posiekany na stole w drobny mak i nie było go jak powtórzyć. Nie jest to jakaś ogromna strata, zwłaszcza że czasy tych cięć na motocyklu są i tak mocno umowne. Realistyczne ramy czasowe będziecie w stanie sobie bez problemu ustalić, patrząc w tabeli na wyniki produktów Kryptonite o podobnej grubości cięcia. Na stole ten sam łańcuch zdobywa prawie 4,5 sekundy. Disclock z tego zestawu, grubszy o 2 mm od łańcucha, zdobywa czas 7,5 sekundy za podwójne cięcie. Disclock Evolution serii 4 jest odporny na podstawowe próby rozwiercania zamka. Jako że weszliśmy właśnie na pułap około 500 zł, na warsztacie ląduje już teraz ostatni i najmocniejszy produkt firmy Pewak, czyli łańcuch 12 mm z włoską kłódką Viro, ale model wyższy Euro Monolith, nie Panzer, jak w przypadku ich łańcuchów o grubości ogniw 10 oraz 8 mm. Ceny na ten produkt zaczynają się od około 480 zł za najkrótszy metrowy odcinek łańcucha. Opis produktu jest dokładnie ten sam co zawsze, oczywiście z uwzględnieniem zmiany kłódki oraz grubości ogniwa, czyli w skrócie mają to być bardzo mocne łańcuchy o wyjątkowym stopniu utwardzenia. Łańcuch mam w odcinku mierzącym 67 cm długości i taki kawałek waży 2142 g. Kłódka Viro Monolith, mimo bardzo niepozornych rozmiarów, waży 816 g i jest tym samym prawie o 60% cięższa niż poprzednio testowany model Viro Panzer. Zarówno łańcuch Pewak 8,2 mm, jak i 10 mm dało się przeciąć nożycami ręcznymi, także zakładamy świeże szczęki i sprawdzimy teraz tą 12. Jako ciekawostkę z poprzednich testów mogę Wam powiedzieć, że maks co się da ciąć takimi nożycami to grubości około 10, może jakieś liche 11 mm. Łańcuchy 12 grubsze od niemal wszystkich producentów są już zbyt mocne, by atak na takich małych szczękach miał prawo się udać. Po prostu się wykruszają. Tutaj bez zaskoczenia łańcuch jest odporny na przecinanie wszystkimi nożycami ręcznymi, jakie posiadam. Tak jak inne łańcuchy tej grubości, wykruszył po prostu szczęki. Dobra.
Kłódka Viro Monolith jest odporna na podstawowe ataki uderzeniowe. Przy tej okazji jeszcze słowo o tym produkcie. Kłódeczka posiada wewnętrzny rygiel o grubości 13 mm, który po założeniu łańcucha jest niemal w całości ukryty pod jego ogniwami. Specjalnie powiedziałem niemal, ponieważ tak samo jak w przypadku kłódki Panzer, również i tutaj, jeśli tylko będzie nam mocno zależało, znajdziemy sobie dojście na tarczę i wbrew temu, co mówi oferta, przetniemy sam rygiel bez konieczności cięcia ogniw. Kolosalną różnicę w stosunku do modelu Panzer robi jednak konstrukcja tej kłódki i fakt, że przecięcie rygla w tej pozycji kompletnie nic nam nie da, ponieważ jest blokowany na wejściu, a nie na samym końcu kłódki jak Panzer. Żeby uwolnić łańcuch z kłódki Monolith, jesteśmy zmuszeni robić dwa w miarę precyzyjne cięcia jak najbliżej obu krawędzi wnęki z ryglem, wycinając de facto całą środkową część rygla i rzeczywiście w tym przypadku możemy uznać, że jest to już znaczące utrudnienie dla potencjalnego złodzieja. W ofercie znajdziemy także materiał wideo, na którym gość mocno zachwala solidne hartowanie tego łańcucha i mówi, że jego największe profesjonalne nożyce ręczne o twardości 62 HRC, czyli w skali Rockwella, również nie dały rady go przeciąć. W następnym materiale bierze się z kolei za cięcie łańcucha PEWAK 12, robi to w imadle, co teoretycznie powinno znacznie przyspieszyć cały proces. Po skończonej pracy widzimy, że trwało to co najmniej 1 minutę na jedną stronę ogniwa, po czym usłyszymy, że łańcuch jest niesamowicie odporny i że będziemy potrzebować, tak jak on, minimum 2 minuty na jego zdjęcie szlifierką bezprzewodową. Biorąc ten wynik do naszej tabeli, wychodziłoby, że ten łańcuch o grubości 12 mm tnie się średnio 7 razy wolniej niż łańcuchy 12 mm innych producentów. Dla takiego łańcucha byłby to wynik nie dobry, tylko kosmicznie, wręcz nieprawdopodobnie dobry. Także trzymajmy kciuki, że uda nam się powielić te rezultaty. Cięcie na motocyklu trwało prawie 9,5 sekundy, co daje nam średni łączny czas w wysokości niecałych 19 sekund. Dysproporcja jest ogromna, dlatego dla pewności powtórzmy cięcie jeszcze raz w innym miejscu. Przy cięciu pod nieco większym kątem zajmuje nam to sekundę dłużej niż poprzednio i dalej ma się to nijak do minimum 60 sekund na pojedyncze cięcie w imadle z tamtego filmu. Także albo gość nie do końca wie co robi, oczywiście nikogo nie obrażając, albo ma całkowicie inny łańcuch niż my. W każdym razie pokazuje to dokładnie to, o czym mówiłem w metodologii do testu, że koniecznym jest złożenie maszyny do pomiaru, bo cięcia z ręki są całkowicie niemiarodajne. Na stole 12 mm PEWAK osiąga niecałe 2,5 sekundy pojedynczego cięcia, co daje nam niemal 5 sekund czasu łącznego. Dla pewności powtarzamy jeszcze cięcie w innym miejscu. Drugie cięcie trwa niemal dokładnie tyle samo co pierwsze. Sorry, że aż tak szczegółowo podszedłem do tego produktu, ale po przeczytaniu i obejrzeniu tych wszystkich materiałów po prostu się trochę podpaliłem i miałem cichą nadzieję, że znajdę w tej ofercie dla siebie jakąś fajną, lekką dziesiątkę, odporną na nożyce i ze znośnym czasem cięcia szlifierką. Łańcuchy te nie są oczywiście w żadnym wypadku złe, ten osiągnął nawet niewiele gorszy czas niż grubszy łańcuch 13,5 mm od Auray i jednocześnie odrobinę lepszy czas niż 12 Kryptonite'a. Także patrząc na całokształt, można powiedzieć, że są na podobnym poziomie jak wszystkie inne łańcuchy danego rozmiaru, to po prostu moje oczekiwania były zbyt wysokie. Te łańcuchy na koła są na pewno świetne w swoim pierwotnym zastosowaniu. Tutaj niestety uczciwie trzeba przyznać, że nie mają żadnej zauważalnej i dającej się zmierzyć przewagi nad resztą podobnych produktów. Rygiel do kłódki Viro Monolith uzyskał na stole czas 2,8 sekundy dla pojedynczego cięcia, ale dzięki dobrze przemyślanej konstrukcji musimy go policzyć podwójnie. Ta kłódka jest odporna na podstawowe próby rozwiercania zamka. Ogólnie kłódeczka zrobiła na nas bardzo dobre wrażenie, zarówno jakościowo, konstrukcyjnie i wytrzymałościowo. Jest lata świetlne swoim wynikiem oraz samą budową nad niższym modelem, czyli Viro Panzer, którego nie dość, że można otworzyć po jednym cięciu grubości 10 mm, to można go także otworzyć przez bardzo szybkie rozwiercenie całego zamka. Następna na liście jest propozycja od Abusa, drugi już w tym teście ich łańcuch ze zintegrowanym zamkiem. Tym razem jest to już najmocniejsza wersja, czyli Granite City Chain X Plus 1060. Dość skomplikowana nazwa. Zabezpieczenie można kupić w cenach od około 510 zł w górę. W ofercie i na opakowaniu czytamy też, że posiada wiele technologii, np. Abus Power Cell oraz technologię Abus Power Link, że zabezpieczenie zostało wyprodukowane w Niemczech, że sprawdziły go wszystkie te instytucje z listy, że ma kluczyk ze światełkiem oraz maksymalną ocenę 15
15/15 w skali bezpieczeństwa ABUSa. Klienci chwalą przede wszystkim solidność zabezpieczenia i doceniają komfort psychiczny, jaki daje im zabezpieczenie swojego sprzętu tym nietanim łańcuchem. A nas i Was, jeśli nadążacie z wyciąganiem własnych wniosków z dotychczasowej tabeli, interesuje głównie tylko jeden najważniejszy parametr z całej oferty, który w tym przypadku równa się 10 mm. Czyli już bez czytania dalszej części możemy się domyślać, że szlifierka będzie do tego zabezpieczenia najprawdopodobniej opcjonalna. Mam nadzieję, że teraz rozumiecie, dlaczego zależało mi, by przygotować dla Was, ale też dla samego siebie te 3 filmy o zabezpieczeniach. Tak dużej dysproporcji między tym, co ludzie myślą, że kupują, a tym, co rzeczywiście kupują, nie widziałem niemal w żadnej innej kategorii związanej z motocyklami. Może z wyjątkiem jeszcze ciuchów. W sytuacji nie pomaga również fakt, że większość recenzji i testów, które widziałem, jak sam szukałem pierwszego zabezpieczenia dla siebie, to były po prostu reklamy tego czy owego, zatytułowane tylko w chwytliwy sposób. Koniec off-topa, wracamy na ziemię. Ogniwa łańcucha mają deklarowane 10 mm grubości. Całe zabezpieczenie waży trochę ponad 2,5 kg. Zabezpieczenie jest odporne na uderzenia. City Chain uzyskuje niecałe 12 sekund dla podwójnego cięcia na motocyklu. Na stole wywalczył, można już powiedzieć właściwie, typowy czas dla łańcuchów dziesiątek w granicach 3,5 sekundy. Z tym wynikiem ląduje na pozycji 18 w aktualnym rankingu, w bardzo bliskim sąsiedztwie Pewaga dziesiątki oraz prawie 4 razy tańszego Oxforda tej samej grubości. City Chain dostaje także plakietkę przekreślone C, ponieważ nie jest odporny na nożyce. Zabezpieczenie jest natomiast odporne na podstawowe próby rozwiercania zamka. Teraz wchodzi najcięższy kaliber od Kryptonite, czyli zestaw łańcuch New York Forget About It Chain 1410 spinany disc-lockiem New York. Tego byka można nabyć za kwoty zaczynające się od 540 zł w górę. Łańcuch ma ogniwa o grubości 14 mm, natomiast szekla disc-locka jest jeszcze o milimetr grubsza. Z opisu dowiadujemy się, że ogniwa są wykonane z utwardzonej stali z domieszką manganu, a kłódka jest maksymalnie bezpieczna i posiada pałąk Max Performance. Z opinii klientów dowiemy się natomiast, że to zabezpieczenie uważają już wprost za niezniszczalne. Łańcuch jest niewiele mniejszy od Monstera i przy tych gabarytach możemy mieć jak najbardziej uzasadnione obawy co do wagi. W przypadku najkrótszej wersji łańcucha wynosi ona niemal 5 kg, ograniczając użyteczność zestawu do zastosowań stacjonarnych, czyli kotwienia się w garażach lub innych miejscach postojowych. Zabezpieczenie to zostało wyprodukowane w Chinach. Zobaczmy, jak dodatkowa masa w tym zabezpieczeniu przełoży się na jego wyniki. Zabezpieczenie takich gabarytów oczywiście jest całkowicie odporne na uderzenia. Tylko sprawdzam, tak? Pierwsze cięcie mamy za sobą po niecałych 11 sekundach. Drugie cięcie zajęło niecałe 12,5 sekundy, co łącznie daje nam wynik ciutkę powyżej 23 sekund dla łańcucha 14. Tylko że tu jest taki temat, że ja mu nie zaliczę 2 cięć. I w tym momencie zaczęła się krótka dyskusja oraz przeróżne przymiarki, ponieważ produkt może być także zapięty z łańcuchem przez tarczę i myśleliśmy, że wtedy konieczne będą 2 cięcia. Pomierzyliśmy jednak wszystkie warianty i okazało się, że po jednym cięciu rozchyla się akurat na tyle, by móc zdjąć z niego ogniwo, jak i zsunąć go z tarczy. Także do tabeli ten disc-lock wpada z pojedynczym cięciem. Na maszynie łańcuch wywalczył niecałe 6 sekund dla podwójnego cięcia. Jarzmo disc-locka New York nie nagrało się na kamerze głównej, ponieważ po środku cięcia padła w niej bateria. Na szczęście mam to na materiale pomocniczym i z niego również możemy złapać sobie czas. Pojedyncze cięcie disc-locka wyszło troszkę ponad 3 sekundy. Łańcuch zajął na razie pozycję 10. U-lock, mimo iż grubszy o milimetr, nie wymuszał na nas konieczności podwójnego cięcia, przez co ląduje sporo niżej na 20 pozycji. Disc-lock z tego zestawu jest odporny na podstawowe próby rozwiercania zamka.
Teraz kolejna ciekawostka. Disklock, którego nie było na mojej liście, a który został dodatkowo wybrany i przysłany do testu przez Abus Polska. Mowa o 2 sztukach Abus Detecto 7000 RS, które cenami zaczynającymi się od około 540 zł w górę jak najbardziej do tego testu pasują. To on jest jak taki zszywacz, pamiętasz te zszywacze? W ofertach przeczytamy m.in., że produkt ten zabezpiecza w miejscach o przeciętnym ryzyku, co jest dla mnie nie do końca zrozumiałe, bo nie wiem, czym różni się kradzież, która przytrafi się nam w miejscu o przeciętnym ryzyku, od kradzieży, która przytrafi się nam w miejscu o dużym ryzyku. Kradzież to chyba kradzież, niezależnie w jakim miejscu się odbędzie i produkt albo przed nią zabezpiecza, albo nie. Bo chyba nie chodzi o to, że zabezpiecza dobrze wszędzie tam, gdzie kradzież nie występuje, a tam, gdzie występuje, no to tam on już nie zabezpiecza. Ale może to ja jakoś źle rozumuję. Wyczytałem też, że ten Disklock ma ekskluzywny design oraz wysokiej jakości optykę. Pewnie powiecie, że się nie znam, ale za cholerę nie wiem, gdzie w nim jest jakakolwiek optyka. Na pierwsze oko to on robi takie słabsze wrażenie, nie? Disklock waży 529 gramów i posiada dość skromny w mojej ocenie zaczep o wymiarach 9,5 na 5 mm. Na obudowie widzimy informację, że zabezpieczenie zostało wyprodukowane w Niemczech. Zobaczymy zaraz, co się stanie, jak ja się trochę z nim zakoleguję. O cię, panie! 600 zł, Szymuś. A cały się... O, baterie. Weź to ładuj gdzieś do kosza od razu, szkoda czasu. Spróbujmy powtórzyć to, co się stało przed chwilą. Czy to się nie uda nigdy w życiu już teraz, czy to samo się zdarzy? Po wszystkim. Rozsypał się, zobacz, cały się rozsypał. No na części pierwsze się rozłożył sam. Malutkim młoteczkiem, Szymuś. No nie może być takich rzeczy za 600 zł, to się chyba każdy zgodzi, to nie jest żadna złośliwość. Nie wiem, czy muszę to mówić, ale te zabezpieczenia nie przechodzą do dalszych testów. Natomiast jedna ważna rzecz, którą później dodatkowo ustaliłem, zabezpieczenie żółte to był tańszy model Detecto 7000 RS3 Basic, koszt około 350 zł, a dopiero ten czerwony to był Detecto 7000 RS1, czyli ten droższy za około 5-6 stów. Różnica była między nimi taka, że nawet jej nie zauważyliśmy. Następny na liście jest długo wyczekiwany przez wiele osób Disklock Abus Granit Detecto X Plus 8077. Dostępny w sklepach w cenach od około 620 zł w górę. Pisaliście mi o nim już wielokrotnie, także sam również bardzo chętnie sprawdzę, o co jest tyle szumu. Ta blokada tarczy rzeczywiście wydaje się mieć dość innowacyjną konstrukcję. Na opakowaniu widzimy informację, że zabezpieczenie zostało wyprodukowane w Niemczech, że posiada aż 18 na 20 możliwych punktów w skali bezpieczeństwa Abusa oraz że posiada rygiel o grubości 13,5 mm. Ten Disklock waży 844 gramy. Klienci dają mu bardzo dobre oceny i piszą, że zbierają sporo dobrych opinii, przede wszystkim wielokrotnie podkreślając wyjątkowo wysoką jakość tego zabezpieczenia. Zobacz, co tam jest, kula ściskowa. No, jest droższy. Zobacz, że ci dociska do tarczy, jest uzbrojony. Tak, jak tylko się różni. No pytanie. Ale zobacz, jak on jest zapinany. Widziałeś? Czyli Ale mi się plasterek sfatygował. Popsułem alarm? alarm zupełnie nieskuteczny. Zobacz. Było mało się staje, widzisz, kula. A czemu to wyleciało nam w ogóle z nitów? A kula się popiła cała. A, i to też już całe, patrz. To się rozleciało od paru uderzeń. Jak to teraz zamknąć? Jak to działało? Tu i kluczyk, żeby Coś nie... nie działasz. Nie da się go zablokować już po tej akcji wcześniejszej? Tam jest coś popękane. Tam się z tymi zębatkami coś No rozkręciło. widzę, że się wypadło coś, zobacz, z szyny w ogóle. Tak. To luźno lata, zobacz, widzisz ten młoteczek? Tak, nie przełożysz, no bo nie przełożysz. Zamek się popieprzył. To pójdzie na maszynę w takim razie, wybór dokonany za nas. Niestety, moi drodzy, produkt okazał się strasznie antyklimatyczny. Dopiero co zaczynałem zabawę i już po pierwszych próbach uderzeń młotkiem oraz młotem z klinem wewnętrzna konstrukcja doznała wielu uszkodzeń, uniemożliwiając nam dalsze korzystanie z produktu. Na plus, że blokada sama nie odpadła, była dalej zamknięta i trzeba ją było odpiąć kluczykiem. Natomiast, tak jak być może widzieliście, zaraz po otworzeniu blokady wypadły nity trzymające rygiel wraz z całym ryglem, wypadły również części odpowiadające za alarm oraz zblokował się mechanizm zamka, nie pozwalając już od tej pory zamykać blokady. Także o ile rzeczywiście produkt wygląda super i nie można powiedzieć, że budowa tego Disklocka nie jest na swój sposób innowacyjna oraz bogata w przeróżne funkcje, o tyle ewidentnie nie grzeszy solidnością i wytrzymałością wewnętrznych komponentów. Na szczęście nie wszystko jeszcze jednak stracone. Kilka pozycji dalej na liście jest jeszcze model 8078 o bardzo podobnej konstrukcji, także jest szansa, że może tam dowiemy się tego, czego tu nie daliśmy rady.
Rygiel tego disklocka wytrzymuje na maszynie niemal równe 2,5 sekundy. Z takim wynikiem zajmuje 25. pozycję w aktualnej tabeli. Gdyby rygiel wymagał podwójnego cięcia, miałby niemal identyczny czas jak 13,5 mm ogniwa łańcucha Auvrey. Muszę zaznaczyć, że ten disklock jest zaprojektowany tak, by utrudniać dojście przy cięciu rygla bezpośrednio na motocyklu. Niestety rozleciał się nam, zanim mogliśmy to sprawdzić. Na szczęście mamy jeszcze zaraz ten wyższy model. Zabezpieczenie Lightlock One Moto kosztuje w Wielkiej Brytanii 140 funtów i według producenta stanowi świetną alternatywę dla wożenia ciężkich łańcuchów oraz nieporęcznych U-locków. Są to zasadniczo, można powiedzieć, takie bardzo ładne, duże pasy w neoprenowych skórkach zamykane na wygodną klamrę. Na stronie producenta przeczytamy m.in., że to zabezpieczenie, ważąc niecałe 1,5 kg, jest lżejsze niż jakiekolwiek inne o tym samym stopniu bezpieczeństwa. Mamy już trochę produktów zapasem, także spróbujemy sprawdzić, czy takie stwierdzenie znajdzie odzwierciedlenie w naszych wynikach. Nam waga pokazuje dokładnie 1536 gramów. Zabezpieczenie to zostało wyprodukowane w Wielkiej Brytanii. Zdejmujemy neopren, rozcinamy siatkę i sprawdzamy, z czym mamy do czynienia. Sercem tej blokady jest tak naprawdę 6 stalowych linek zalanych w formie z grubej gumy. Każda z 6 linek ma średnicę około 5 mm i składa się z wielu mniejszych skręconych ze sobą stalowych warkoczy. Także już w tej chwili wiemy, że zabezpieczenie na 100% da się pokonać nie tylko szlifierką. Kwestia czasu. Zabezpieczenie jest odporne na ataki siłowe i nie rozlatuje się od uderzania młotkiem. Linki są dość elastyczne, także cięcie takimi dużymi nożycami oraz nożycami hydraulicznymi, co prawda mocno je zgniecie, ale nie przetnie. Potrzebne są do tego nożyce o zupełnie innych szczękach, wtedy cięcie tych linek po kolei chwilę potrwa, ale jak najbardziej jest wykonalne. Jeśli mielibyśmy temu dedykować znaczną część naszego życia, damy radę pokonać to zabezpieczenie szczypcami do metalu, rozcinając linki na raty po kilka nitek. Tak, jest to wykonalne, ale bardzo mało skuteczne. Te linki stalowe przetniemy też kiedyś w końcu zwykłym brzeszczotem do metalu, ale potrwa to tak długo, że w tym czasie spokojnie odłożylibyśmy sobie kasę z normalnej pracy i kupili motocykl zamiast go kraść. Sprawa nabiera tempa, dopiero jak w miejsce naszej ręki za brzeszczotem pojawi się silnik. Nie idzie to w żadnej mierze błyskawicznie, ale da się to uchechłać w jakiś jeszcze w miarę realistycznym przedziale czasowym. Natomiast jeśli chodzi o zabezpieczenia z linek i szlifierkę, przy cięciu w powietrzu bezpośrednio na motocyklu taki pasek wytrzymuje 5 sekund. Czas cięcia na maszynie złożymy po prostu z 2 osobnych cięć, ponieważ aktualny układ imadła nie pozwala nam na jednorazowe cięcie tak szerokich rzeczy. Na stole Lightlock zdobywa trochę ponad 3,5 sekundy. Zabezpieczenie jest odporne na podstawowe próby rozwiercania zamka. Lightlock One Moto ląduje na 17 pozycji, linki tną się jak masło, ale przez to, że jest ich aż 6, trwa to trochę ponad 3 sekundy na maszynie i około 5 sekund na motocyklu. Jednocześnie jest to najmniejsza dysproporcja między cięciem maszynowym a ręcznym w całym teście. Ten Lightlock ma także najkrótszy czas cięcia szlifierką na motocyklu, bijący o włos nawet blokadę segmentową Kryptolok. Czas na stole rzeczywiście jest porównywalnym wynikiem z kilkoma innymi zabezpieczeniami z testu i dla osób, które nie liczą pieniędzy, może i mógłby stanowić jakąś alternatywę w tym wąskim przedziale. Nie zapominajmy jednak, że zamawiając z Polski dojdą jeszcze koszty wysyłki w wysokości kilkudziesięciu funtów oraz prawdopodobnie cło i VAT. Obawiam się, że to już niestety wywinduje cenę na 1000 kilkaset złotych za jeden taki pasek. Czy jesteśmy w stanie w takim budżecie znaleźć sobie mocniejsze zabezpieczenie lub wręcz kilka mocniejszych zabezpieczeń, to już chyba każdy potrafi sobie odpowiedzieć. Jeden z 3 disklocków serii Abus Granit Detector X Plus w tym teście, tym razem jest to model 8008, do nabycia w cenach zaczynających się od 700 kilkudziesięciu złotych w górę. Na pierwszy rzut oka wygląda bardzo masywnie i solidnie i w tym przypadku czar nie pryska, gdy weźmiemy go do ręki. Ten misiek. Najładniejszy. No i taki też, nie? Chodź, zobaczymy. Waga 1152 gramy, czyli najcięższy disklock klasycznej konstrukcji w tym teście i niewykluczone, że na całym rynku. Abus przyznaje mu 19/20 możliwych punktów na swojej skali bezpieczeństwa oraz deklaruje 16 mm grubości rygla, co się jak najbardziej zgadza. No, o to chodzi. Ten model jest odporny na próby siłowe i uderzenia.
Po niemal 30 sekundach przerwałem cięcie, ponieważ nie wiem, czy to zauważyliście, ale od kilkunastu sekund zaczęły się dziać bardzo ciekawe rzeczy. Zabezpieczenie oczywiście nie zostało jeszcze przecięte. Dojście do rygla jest nieco utrudnione dla szlifierki z założoną osłoną tarczy i wymaga cięcia pod lekkim skosem, ale zupełnie nie o to mi chodzi. Zanim wam cokolwiek powiem, przenosimy się na maszynę, gdzie będę mógł potwierdzić moje spostrzeżenia lub im zaprzeczyć. Cięcie było przerywane kilka razy, żeby podejrzeć progres, ale w pomiarze czasowym te momenty będą wycięte, żebyśmy przede wszystkim mogli złapać czas tylko samego cięcia, a później wejdziemy w szczegóły. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, na maszynie zaczynamy całe nowe cięcie, a nie pogłębienie tego starego. Moi drodzy, nie regulujcie odbiorników. Zmierzony czas na maszynie z bardzo mocną szlifierką sieciową o mocy 1600 W oraz cienką tarczą 0,8 mm do szybkiego cięcia w stali to rzeczywiście prawie 40 sekund. Nie przesadzając, można powiedzieć, że wynik rekordowy i nadzwyczajny. Przerywaliśmy cięcie kilkukrotnie, by upewnić się, że posuw pracuje prawidłowo i nic go w żaden sposób nie spowalnia. Czas cięcia z ręki na motocyklu szlifierką akumulatorową z grubszą tarczą według mnie spokojnie przekroczy 2 minuty. Niestety nie możemy już tego potwierdzić, bo nie mamy rygla. Trzeba kupić kolejną taką blokadę, także na razie wpisujemy do tabeli bardzo szczodry, oczywiście z perspektywy złodzieja, czas powyżej 1 minuty. A ja już wam tłumaczę, o co chodzi. Potwierdziły się nasze spostrzeżenia, że rygiel blokady Detecto 8008 ma w środku wytoczony wąski otwór i włożony specjalny rdzeń powodujący znaczne spowolnienie całego procesu cięcia. Po zachowaniu tarczy korundowej ja obstawiam, że ten mały wałeczek to jakiś rodzaj ceramiki, gresu bądź specjalnego kamienia. Kto próbował kiedykolwiek ciąć dobre płytki tarczą do metalu, wie, o co chodzi. Zobaczcie tylko na ilość iskier, czyli skuteczność naszego cięcia, gdy przechodzimy ze stali na ten drugi materiał i później z powrotem wracamy na stal. Oczywiście mogę tylko zgadywać, bo nie mam fizycznej możliwości dokładnego stwierdzenia, z czego wykonany jest ten wkład. Po cięciu zostały nam już z niego tylko małe okruchy. Od razu przeszukałem cały internet, by to potwierdzić i ku mojemu zdziwieniu nie ma ani jednego testu cięcia rygla tej blokady, nie ma żadnego artykułu i nie ma nawet żadnej wzmianki o tym fakcie w ofercie u producenta. Co swoją drogą jest bardzo zastanawiające, bo byłby to jeden z największych punktów sprzedażowych tej blokady. Także przyznam, że sytuacja nieco dziwna. Produkt ten otrzymałem bez oryginalnego opakowania. Może jest to jakaś starsza lub inna wersja niż obecnie w sklepach. Nie jestem w stanie tego stwierdzić. Także jeśli ktoś pomyślał od razu o zakupie, to na pewno rozsądnym byłoby poczekać chwilę na jakąkolwiek informację od firmy Abus, może zaktualizowanie opisu lub chociażby jakiś krótki, prosty komentarz potwierdzający lub zaprzeczający, że jest to ich standardowa seryjna produkcja i że na pewno wszystkie te blokady mają taki rdzeń. W każdym bądź razie, nareszcie po przewaleniu około 55 produktów widzimy, że ktoś postanowił wdrożyć do produkcji to, co większość osób pracująca narzędziami wie już przecież od dawna. Odporność na cięcie szlifierką to nie jest czarna magia, trzeba tylko znaleźć sposób na realistyczne koszty produkcji takich rozwiązań, żeby blokady nie kosztowały w sklepie po kilka tysięcy złotych. Oczywiście Detecto 8008 jest także odporna na proste rozwiercanie zamka. Także w tej chwili wielkie brawa dla Abusa za innowacyjność i krok w prawidłowym kierunku. Nie da się ukryć, że w tym teście wyszło im kilka małych klopsików, ale Detecto 8008 jest bezsprzecznie najlepszą i najmocniejszą blokadą typu Disclock ze wszystkich, jakie testowaliśmy. Niestety, żeby nie było zbyt pięknie, jak zawsze jest jedno małe ale. Wszystkie blokady typu Disclock mają jedną fundamentalną wadę. Trzymają się tylko cienkiej tarczy hamulcowej. Ze średnim czasem poniżej 8 sekund na podwójne cięcie współczesnych tarcz hamulcowych, nawet jeśli założymy, że na motocyklu poszłoby komuś 2 razy wolniej, przestaje mieć znaczenie, jak mocnego przypniemy do niej Disclocka. Także nie jest to jakaś miejska legenda, zdecydowanie warto mieć tego świadomość i brać ten fakt pod uwagę przy dobieraniu swoich zabezpieczeń. My też musimy koniecznie wziąć ten fakt pod uwagę i musi on znaleźć odzwierciedlenie w naszej tabeli, którą ludzie mogą się przecież później sugerować podczas zakupów, a niekoniecznie obejrzeć cały ten materiał. W tabeli dalej będą widoczne
identyczne ich oryginalne wyniki, ale wszystkie disclocki z wyższymi wynikami dostają ograniczenie do 8 sekund podwójnego cięcia na maszynie oraz 30 sekund na moto. Te zabezpieczenia dalej mają swoje ogromne plusy, jak na przykład głośny alarm z czujnikiem ruchu i nawet dla samych tych funkcji warto je dalej rozważyć jako dodatkowe zabezpieczenie. W każdym razie Abus Detecto X Plus 8008 ze swoim sekretnym rdzeniem rozpoczyna w naszym teście niejako nowy rozdział dla zabezpieczeń podejmujących realną walkę ze szlifierkami bezprzewodowymi. Bo tak, moi drodzy, takich produktów już nawet w tej chwili jest więcej. Klasyczne zabezpieczenie typu U-Lock brytyjskiej firmy Lightlock. Koszt zakupu bezpośrednio u nich w sklepie internetowym to 150 funtów. Blokady te są produkowane w Wielkiej Brytanii. Na pierwszy rzut oka wygląda niemal jak każdy inny średnich rozmiarów U-Lock, za wyjątkiem kilku ciekawych oznaczeń. Jako jedno z nielicznych zabezpieczeń na świecie może się pochwalić znaczkiem motocyklowy diament w rankingu Salt Secure. Również jako jedno z nielicznych i pierwszych zabezpieczeń na świecie, według producenta zapewnia jakiś stopień odporności na atak szlifierką kątową. Zabezpieczenie waży 1733 gramy, a jarzmo ma około 17 mm grubości. W dwóch słowach tylko wam powiem, o co chodzi. Niejaki pan profesor Neil Baron opracował sposób napawania na jarzmo ze stali hartowanej dodatkowych linii, takich powiedzmy sobie podłużnych grudek z jakiegoś tajemniczego kompozytu. Szukałem, nie podają nigdzie, co to dokładnie jest. Możemy sobie razem w komentarzach pozgadywać. Oni temu nadali marketingową nazwę Baronium od jego nazwiska. Ja oczywiście jak zawsze podejrzewam jakąś mieszankę mającą związek z ceramiką. I to w sumie tak naprawdę tyle. Całe jarzmo jest dookoła pojechane tymi liniami. Znajdują się one także na samym body U-Locka, ale już w mniejszej ilości. Cały ten zabieg ma dawać wielokrotnie większą odporność na cięcie szlifierką bezprzewodową w porównaniu do najlepszych zwykłych U-Locków dostępnych na rynku. Tak się składa, że prawie wszystkie je mamy już pocięte w tym teście, także porównanie będzie pierwsza klasa. Zabezpieczenie jest odporne na próby siłowe i uderzenia. Pierwsze cięcie to te same normalne tarcze korundowe do metalu grubości 1 mm, których używaliśmy do wszystkich pozostałych cięć na motocyklu. Przyznam, że po minucie zacząłem się już trochę niecierpliwić i postanowiłem podgonić robotę, dając maszynce trochę skrzyża. Jedyne, co to spowodowało w przypadku szlifierki akumulatorowej, to zwolnienie jej obrotów, jęki silniczka i finalnie strzelenie tarczy. Chcąc być w miarę fair, ale dalej zakładając bardzo dobrze przygotowanego i zdeterminowanego złodzieja, doliczamy średnio 20 sekund na zmianę tarczy i tniemy dalej. Łocie, panie! Masakra. Po kolejnych 2 minutach cierpliwego cięcia z wyczuciem znowu zacząłem się niecierpliwić i chciałem podgonić. Także kolejna zmiana tarczy plus 20 sekund do czasu i tniemy dalej. Powiedzieć, że to zabezpieczenie tnie się gorzej i wolniej niż inne, to jakby nie powiedzieć nic. Wszystkie cięcia klatek w tym nagraniu, jakie widzieliście, to były usunięte przeze mnie momenty, kiedy unosiłem szlifierkę, żeby spojrzeć, ile się już udało urobić. Nie było sensu tego wliczać do pomiaru. Zresztą to dopiero początek zabawy, zaraz będą następne. X1 w symulacji prawdziwego cięcia jak na ulicy wymagała 4 minut i 24 sekund oraz dwukrotnej zmiany tarczy. Po wszystkim, co w tych testach widzieliśmy, ten wynik wydaje się wręcz nieprawdopodobny. Nie zapominajmy też, że to zabezpieczenie również ma podwójnie blokowane jarzmo i nie damy rady go usunąć po jednym cięciu. Czyli tak samo jak w przypadku większości innych U-Locków w tym teście, chciał nie chciał, ten czas musimy zrobić razy 2. Ale zanim strzelimy kleksa w portki z radości i zaczniemy wyciągać pochopne wnioski, musimy zrobić jeszcze kilka prób. Pierwsza z nich to ta sama akcja, ale z tarczą diamentową. Tarcze diamentowe do metalu charakteryzują się ogromną wytrzymałością, wystarczają na bardzo dużo cięć i wiadomo, jak to diament poradzą sobie znacznie lepiej z jakąkolwiek ceramiką bądź innymi problemami materiałowymi. Niestety, kto nimi trochę pracował, to wie, że mają drastycznie wolniejszy czas cięcia samej stali niż tarcze korundowe. Także na pewno ciekawy eksperyment, zobaczymy, co z niego wyjdzie.
Mimo marnej prędkości cięcia stali diamentem, udało się uzyskać o niemal 40% lepszy czas w tych konkretnych warunkach. Na pewno pomógł brak konieczności przerywania cięcia, tarcza diamentowa nie zużyła się w żaden znaczący sposób. Dalej jednak jest to niewyobrażalny i nierealistyczny czas ciągłej pracy i hałasu dla przeciętnego złodzieja w przeciętnych warunkach. Teraz przenosimy się na moją maszynkę, czyli na opcję skrajnie niekorzystną dla każdego zabezpieczenia. Linia cięcia niemal idealnie prosta, szlifierka sieciowa o dużej mocy i stałym jednakowym nacisku, tarcza o tej samej średnicy 125, ale za to znacznie węższa. Dotychczasowy rekord czasu na pojedyncze cięcie wśród wszystkich testowanych zabezpieczeń, nie licząc Abusa 8008, to 6,7 sekundy dla 18 mm szekli U-Locka Auvrey. Na maszynie X1 zdobywa ciutkę ponad 30 sekund przy podwójnym cięciu i ustanawia nowy rekord stołu, więcej niż dublując najlepszy dotychczasowy wynik. Natomiast w tabeli z cięciem niemiarodajnym, ale imitującym realistyczne warunki kradzieży na ulicy, robi wynik prawie 9 razy lepszy niż dużo większy i o prawie 60% cięższy U-Lock firmy Auvrey. Dwie ostatnie próby, jarzmo X1 złapane sztywno w imadle, jedno cięcie szlifierką kątową 1600 W zasilaną z sieci, drugie szlifierką bezprzewodową 18 V. Oba cięcia z taką samą nową tarczą grubości 0,8 mm. Szlifierka sieciowa przecięła jarzmo w niecałe 16,5 sekundy. Wyłączyła się szlifierka już. Po około 2,5 minuty zmagań szlifierka akumulatorowa się przegrzała i wyłączyła. Po kilkunastominutowym ostygnięciu zaczęła działać dalej normalnie. Pokazuje to, tak jak w pierwszym moim cięciu, istnienie sporej szansy, że taka kradzież okaże się dla złodzieja niewykonalna z przyczyn technicznych. Brak tarcz, brak zapasowych akumulatorów, awaria szlifierki lub w skrajnym przypadku przy braku osłony na szlifierce i nieumiejętnym operowaniu nią doznanie obrażeń. Oczywiście zakładając, że w ogóle trafią mu się tak wyjątkowe warunki, które pozwolą mu bez krępacji pracować szlifierką kątową non-stop przez co najmniej kilka minut. Lightlock X1 jest dodatkowo odporny na podstawowe próby rozwiercania zamka. Blokad tego typu jest jeszcze na razie bardzo mało. Chciałem kupić jeszcze do porównania Hiplocka D1000, który też podobno nieźle miesza w temacie, ale niestety podczas moich nagrań był on niedostępny. Nie załapał się również większy brat X1, czyli Lightlock X3, ponieważ były wtedy jeszcze w fazie produkcji. Wyobraźcie sobie, że to co tu sprawdzaliśmy, to jest ta słabsza wersja. Dobra wiadomość jest taka, że X3 ma być u mnie już w kwietniu, zostanie przetestowany, pocięty i dodany do tabeli, którą będę aktualizował po sprawdzeniu każdego nowego zabezpieczenia wartego uwagi. Wy natomiast będziecie mogli to wszystko obejrzeć w przyszłych odcinkach LPG. Jak tylko się trochę odkuję po tych wydatkach, to zamówię również tego Hiplocka, żebyśmy mieli niezłą bitwę i pełny obraz sytuacji. Kogo interesują te tematy, może oczywiście zasubskrybować kanał, by otrzymać powiadomienie o nowych materiałach w przyszłości. Super jest widzieć, że rzeczywiście wreszcie coś się zaczęło dziać w temacie zabezpieczeń i jest to ogromny upgrade, a nie jakieś kosmetyczne zmiany. Jak tylko więksi gracze jak Abus czy Kryptonite podchwycą temat i sami również opracują, wprowadzą do oferty i spopularyzują podobne rozwiązania, ceny tych nowości powinny iść w dół, a ich dostępność znacznie się zwiększyć. Bo nie ukrywajmy, że w świetle takich produktów jak chociażby X1, pozostali producenci są troszkę z ręką w nocniku i muszą powoli zacząć myśleć o aktualizacji swoich ofert. Ale dobra, w każdym bądź razie. Granicik, pięknie. To też na to czekałem. Najmocniejszy U-Lock firmy Abus, czyli Granit Extreme 59. Do nabycia w sklepach w cenie od około 800 zł w górę. Oceniony na 20 z 20 w skali bezpieczeństwa przez Abusa. Blokada została wyprodukowana w Niemczech. To drugi w tym teście tak ciężki U-Lock z wagą 2715 gramów. Waży niemal identycznie jak Auvrey UForce 10. Szekla, mierząc samą stal, ma grubość 16 mm. Produkt wygląda bardzo solidnie, w przeciwieństwie do większości innych U-Locków jest ciasno spasowany, jarzmo nie ma luzu w gniazdach. Jak w kowadło bym nawalał. Abus Extreme 59 jest oczywiście odporny na wszelkie podstawowe próby siłowe i uderzenia.
Abus mimo braku jakichś ewidentnych dodatkowych cech mających na celu spowalniać atak szlifierką, bardzo pozytywnie zaskoczył czasem cięcia, po raz pierwszy przekraczającym w tak zwanych normalnych produktach stalowych 1 minutę dla podwójnego cięcia. Oczywiście ramiona tego U-Locka po przecięciu w dowolnym miejscu dalej są zablokowane i musimy cały ten zabieg powtórzyć. Drugi najlepszy wynik w tabeli, przy czym zdecydowanie jest mu bliżej do o kilka sekund słabszego czasu U-Force'a 10 Auvreya niż do 8-krotnie dłuższego czasu X1 Lightlocka. Jego dobry wynik bezpośrednio na motocyklu przekłada się również na maszynę, gdzie wytrzymuje ponad 15,5 sekundy dla podwójnego cięcia i wyprzedza wszystko oprócz X1 Lightlocka, którego czas na maszynie może dałoby się osiągnąć spinając dwa takie granity Extreme razem ze sobą. Abus Granit Extreme 59 jest jednym z najdroższych i najcięższych U-Locków w ofercie, ale w jego przypadku możemy powiedzieć, że wiemy za co płacimy i po co go dźwigamy. Oczywiście pomijając klasę tych nowych tzw. super zabezpieczeń, gdzie waga dalej jest o kilkadziesiąt procent niższa, a wytrzymałość nacięcia nieporównywalnie większa. Granit Extreme 59 jest odporny na podstawowe próby rozwiercania zamka. Core Moto to drugi z eleganckich pasów do zabezpieczenia motocykli z oferty firmy Lightlock. Idea w samym sercu jest bardzo podobna, ale ten produkt jest już maksymalnie zaawansowaną i wypasioną wersją zabezpieczeń linkowych, jakie istnieją na świecie. Zaraz się dowiemy, co to tak naprawdę oznacza w praktyce. Szczególnie, że nie jest to tania zabawa, bo pas o długości 125 cm kosztuje 180 funtów bez wysyłki, cła i VAT-u. Możemy się zgodzić, że zabezpieczenie jest na pewno lżejsze od najgrubszych łańcuchów, ale nie oznacza to, że samo jest jakieś wyjątkowo lekkie. Na wadze pokazuje ciutkę ponad 3 kg. Zdejmujemy neopren, rozcinamy siatkę, obieramy sporą ilość grubej gumy i widzimy, że serce Core Moto jest znacznie bardziej skomplikowane niż w modelu niższym. Mamy tutaj wielokrotnie zaplecione stalowe linki o łącznej grubości 17 mm, dodatkowo ukryte w stalowym płaszczu o grubości 2 mm, co razem daje nam faktyczną grubość cięcia samej stali równą 19 mm. Produkt jest za gruby na największe prawie metrowe nożyce, nawet jeśli złodziej obrałby go na ulicy nożem, co samo w sobie może nie jest trudnym, ale na pewno jest nieco upierdliwym zajęciem, to i tak nie przeciąłby elastycznych linek tej grubości w pancerzu stalowym. Produkt udało się natomiast wpasować w całości do nożyc hydraulicznych o nieco szerszych szczękach, które dzięki sile nacisku mogącej sięgać nawet do 2 ton przecięły gumę, stalowy płaszcz oraz około 90% starowych linek w środku. Dzięki temu, że linki są elastyczne, nie da się tego przeciąć na raz do końca, nawet takimi nożycami. Jeśli jesteśmy bardzo mocno zdeterminowani, bo pamiętamy, że w tym teście takiego złodzieja zakładamy, musimy dokończyć robotę ręcznie szczypcami do metalu. Mimo teoretycznie niedużej ilości pozostałych linek, i tak zajmie nam to dodatkowe minimum kilkadziesiąt sekund, a bardziej prawdopodobne, że będzie to kilka minut skubania. Także owszem, zabezpieczenie da się sforsować relatywnie po cichu, ale będzie to zajęcie dość czasochłonne jak na ulicę. Zabezpieczenie Core Moto wytrzymuje 9,5 sekundy na motocyklu. Na maszynie Core Moto broni się przez niecałe 4 sekundy. Oba te czasy zaliczamy jako pojedyncze, ponieważ konstrukcja zabezpieczenia nie wymusza robienia drugiego cięcia. Zabezpieczenie ląduje na 19 pozycji w rankingu i widzimy, że rzeczywiście może stanowić kolorową alternatywę zarówno dla kilku średniej grubości łańcuchów, jak i U-Locków. Problem jest niestety taki, że za jego równowartość możemy kupić i założyć co najmniej kilka z nich naraz. Co ciekawe, w porównaniu do prostszego modelu One Moto, rzeczywiście na motocyklu pas Core Moto wymagał prawie dwukrotnie dłuższej pracy, ale już dla maszyny jego dodatkowa grubość i płaszcz nie zrobiły żadnej różnicy. Zabezpieczenie jest odporne na podstawowe próby rozwiercania zamka. Oczywiście takie mamy teraz czasy, że wszystko musi być smart. Także ostatnim i jednocześnie najdroższym produktem w tabeli jest bardzo nietypowa blokada Abus Granit Detecto Smart X 8078. Znaczy blokada jest dosyć typowa, mechanizm jej działania już nie do końca. To zabezpieczenie nie posiada normalnego zamka, ma wbudowany moduł Bluetooth, za którego pomocą możemy otwierać zamek zarówno zdalnie, jak i zbliżeniowo. Produkt otrzymał 18/20 możliwych punktów w skali bezpieczeństwa firmy Abus. Smart X 8078 możemy
możemy kupić w cenach od 1000 zł w górę. Zabezpieczenie z wyglądu bardzo przypomina model 8077 i posiada podobny rygiel o grubości 13,5 mm. Waga deklarowana przez producenta to 990 gramów. To nie są recenzje tych zabezpieczeń, ale dla ciekawskich powiem dwa słowa o działaniu tego produktu. Pobieramy aplikację od Abusa, sczytujemy kod na telefon, parujemy Disclocka z aplikacją i od tej chwili, gdy tylko jesteśmy w zasięgu Bluetooth, a blokada ma naładowaną baterię, mamy nad nim kontrolę. Blokadę możemy otwierać zdalnie naciskając przycisk w aplikacji lub ustawić ją w tryb zbliżeniowy, czyli że po podejściu do blokady możemy ręcznie wcisnąć rygiel, który sam się wtedy rozblokuje. Sprawdziliśmy i obie te funkcje działały bez zarzutu. Po odejściu od blokady wciskanie rygla już nic nie daje. Zabezpieczenie to jest odporne na próby siłowe i uderzenia. Aczkolwiek gdy po masażu młotkiem próbowałem podłączyć sok do Disclocka, ponieważ miał padniętą baterię, okazało się, że gniazdo USB-C nie działa i wyjąłem je z Disclocka razem z wtyczką przewodu. Tak jak ustaliliśmy wcześniej, pomijam tutaj utrudnione cięcie rygla Disclocka pod skosem i wycinam po prostu tarczę. Daje nam to wynik niemal równych 20 sekund dla podwójnie liczonego cięcia. Disclocka zabieram z kawałkiem tarczy. Maszyna przecięła rygiel w niecałe 5 sekund. Inteligentna blokada tarczy trafia na 16. pozycję i tym samym kończy aktualne wpisy do tabeli do czasu przyjścia kolejnych produktów. Niestety w przypadku blokad tarcz nie ma znaczenia, czy będą inteligentne oraz czy nawet zostaną bardzo fajnie zaprojektowane, by utrudniać dojście do cięcia rygla. Przy takim budżecie możemy praktycznie wybrać dowolny inny produkt z listy, a jak widać jest z czego, lub jeśli rzeczywiście kasa nie robi nam dużej różnicy, to trochę dołożyć i wyposażyć się już w jedno z tych nowych tzw. super zabezpieczeń. Może i nie będą pikały na Bluetootha, ale złodziej ze szlifierką będzie miał gwarantowany ciężki dzień w biurze. Nożyce do żywopłotu leżą wyszczerbione. Ale to solidne! Gościu przyniósł sekator Garden. I kurwa, nie. To jest porządny sekator, to jest Gardena za 80 zł. No, śmigusówkę przyniósł syna, sekator żony z ogrodu i nóż do chleba. Nie mam pojęcia, jakich się teraz metod używa. Gratuluję, robota dobrze wykonana. Po ponad 2 tygodniach bardzo intensywnej pracy wreszcie jesteśmy w podsumowaniu. Po pierwsze i najważniejsze, udostępniam Wam już w tej chwili całą listę z wynikami wszystkich moich testów, żebyście mogli ją sobie sami przeanalizować i przede wszystkim wyciągać własne wnioski. Link jest w opisie. Dodałem do niej wszystkie 59 produktów ze wszystkich 3 części testu, żebyście mogli je łatwiutko wyszukać i będę dodawał kolejne zabezpieczenia, które przetestuję w przyszłych LPG. Między innymi będą to 2 najlepsze produkty z klasy tzw. super zabezpieczeń, czyli Lightlock X3 oraz Hiplock D1000. Jeśli chcecie zobaczyć, jak poradzi sobie w tej tabeli jeszcze jakiś inny produkt, to piszcie co konkretnie. Dla Waszej wygody nazwa każdego zabezpieczenia to jednocześnie link do danego czasu w danym filmie, pod którym jest pokazane, jak radzi sobie dokładnie to zabezpieczenie, gdy wpadnie w niezłe tarapaty. Kilka najważniejszych ogólnych wniosków z moich testów, tego co się dowiedziałem i przy tej okazji nauczyłem. Generalnie polecam omijać wszystkie produkty, które w testach nie dotrwały nawet do szlifierki. Chyba że mają służyć do zabezpieczania małowartościowych rzeczy, na których nam za mocno nie zależy. Nie używać Disclocków jako naszej głównej linii obrony. Jak widzieliśmy, nawet najdroższe, mniej lub bardziej inteligentne konstrukcje złodzieje zdejmują szybciutko poprzez nacięcie tarczy. Disclocki są bardzo dobre jako zabezpieczenie dodatkowe oraz odstraszacz złodziejaszków amatorów z przypadku, zwłaszcza jeśli mają czujnik i alarm, który nas powiadomi, że zaczęła się jakaś akcja. Nie używać blokad segmentowych jako głównej linii obrony. Ich słaby punkt, czyli nity, złodzieje rozcinają błyskawicznie, nie robiąc przy tym większego hałasu. A jeśli zapomną nożyc, to pamiętajmy, że są to najszybciej przecinalne szlifierką zabezpieczenia na rynku, wymagające tylko jednego króciutkiego bzyknięcia. Jako dodatkowa blokada mogą być, aczkolwiek nie dodadzą nam zbyt wiele czasu u złodzieja i wcale nie są tanie. Za ich równowartość zdecydowanie lepiej byłoby dokupić sobie wyjącego Disclocka jako drugie zabezpieczenie. Nie używać linek w żadnej formie jako swojego głównego zabezpieczenia. Jak widzieliśmy, nawet najbardziej zaawansowane wynalazki z linek, kosztujące w okolicach 1000, dadzą się rozpracować ręcznie, wymagają tylko trochę więcej czasu, ale złodzieje mogą je sobie powoli rozcinać w ciszy. Pod szlifierką
wytrzymują również bardzo krótko. Koniecznie pamiętać, by wybrane przez nas zabezpieczenie miało obrotową płytkę z hartowanej stali obsadzoną przed zamkiem lub inne skuteczne zabezpieczenie przed rozwierceniem zamka. Gdy zamek nie jest chroniony, to nie ma znaczenia, jakiej jakości będzie cała reszta naszego zabezpieczenia. Koniecznie pamiętać, że jak wybieramy U-locka, to musi mieć podwójnie ryglowane jarzmo. Taka szekla nie może się obracać i musi wymagać 2 cięć zamiast jednego. Jest to podstawa nawet w najtańszych produktach. Największe zaskoczenie pozytywne i największa wpadka w tym teście. Pozytywne to na pewno X1 z Lightlocka, nawet mimo jego ceny i tego, że trzeba go sobie aktualnie sprowadzić. Miałem mieszane uczucia, ale na własnej skórze mogliśmy się przekonać, że rzeczywiście zaczynają już na świecie powstawać zabezpieczenia mogące chronić nasz sprzęt nawet przed towarzystwem ze szlifierką bezprzewodową. Jeszcze do niedawna było to nie do pomyślenia. Także szykuje się wielce wyczekiwana zmiana rozkładu sił i miejmy nadzieję, że wymusi progres w tym kierunku na pozostałych producentach. Natomiast co do wpadek, to mogą się przydarzyć każdemu. Tym razem taką przykrą niespodzianką na pewno okazała się blokada tarczy ABUS Detecto 7000 RS. Zabezpieczenie od około 500 zł w górę, które rozpada się na kawałki po kilku uderzeniach małym 600-gramowym młotkiem. Tego produktu nie powinno być w sprzedaży albo powinien mieć chociaż jakieś specjalne oznaczenie. Nie można jednak nie wspomnieć też o mega pozytywnym zaskoczeniu przez ABUSa z zastosowaniem sekretnego wkładu w ryglu mega solidnej blokady, jaką okazał się być Granit Detecto X Plus 8008. Gdyby nie fakt, że z Disclockami nie trzeba w ogóle walczyć, to byłby to bardzo znaczący krok w dobrym kierunku. ABUS musi koniecznie opracować więcej zabezpieczeń z taką odpornością na tarcze korundowe, jak rygiel tej blokady 8008. Wspomnieć trzeba też tutaj o kłódce Viro Panzer, która wbrew opisowi zaskoczyła pozostawieniem możliwości całkowitego rozwiercenia jej zamka. Produkty warte wzmianki, które w jakiś sposób się wyróżniają. Było ich kilka i każde wyróżnia się pod nieco innym względem. Przede wszystkim Lightlock X1 pod względem wytrzymałości na cięcie. Mimo iż jest to słabszy model w swojej ofercie, wystarczy by bić na głowę wszystko, co jest obecnie u nas na rynku. I to nieważne, czy tańsze, czy droższe. Także wyróżnienie pod względem wytrzymałości dostaje bez żadnej dyskusji, nie ma nawet nic blisko za nim w tej kategorii. Teraz kategoria cena-jakość. Jeśli nasz budżet nie pozwala na zakup najlepszych blokad i musimy się liczyć z groszem, to w tej kategorii około 300 zł ciężko będzie pobić stosunek ceny do jakości blokady Auvray UForce 10. Przy cenie od około 320 zł w górę zrobiła czasy niewiele gorsze niż najlepszy i najdroższy Granit Extreme 59. UForce jest produktem dużo gorszej jakości, to widać gołym okiem, gdy ma się je obie przed sobą. Jego zamek też nie jest z górnej półki, ale tam, gdzie się liczy, daje sobie jak na tą cenę radę wyjątkowo dobrze. Kategoria najtańszy produkt w całym teście, ale jednocześnie jeszcze nie najgorszy. Zdecydowanie będzie to U-Lock Oxford Magnum z szeklą grubości 16 mm, cena od 150 zł przy odporności na niemal wszystkie chamskie ataki oprócz szlifierki jest nie do pobicia. Wygląda licho, jest tak sobie spasowany, ma słaby zamek, ale wytrzymał całe nawalanie i pod szlifierką posiedział prawie tyle co 3 razy droższy Kryptonite. Taniej już nie będzie. Dla tych, którzy patrzą głównie na wagę, najlżejszym zabezpieczeniem z czołówki zwykłych blokad jest U-Lock Auvray Extreme Mini z szeklą o grubości 16 mm i wagą poniżej 1 kg. Wszyscy jego sąsiedzi z podobnymi czasami cięć to miśki ważące średnio 2 razy tyle. Wystarczy chyba na razie tych wstępnych wniosków ode mnie. Każdy ma inne priorytety, więc macie tabelę i główkujcie dalej sami. Mam cichą nadzieję, że moje opracowanie chociaż w małym stopniu podniesie świadomość motocyklistów w kwestii zabezpieczeń antykradzieżowych oraz sprowokuje nieco bardziej trzeźwe i realistyczne myślenie u osób te zabezpieczenia kupujących. Teraz na koniec jeszcze tylko malutka niespodzianka, o której wspominałem wcześniej. Mam jeszcze jedno nowiutkie zabezpieczenie Lightlock X1, którego po tym jak się okazało, że rzeczywiście są niezłe, postanowiłem nie niszczyć, tylko przeznaczyć dla Was. Spośród wszystkich osób, które dadzą łapę w górę, dodadzą komentarz i zasubskrybują kanał, chyba że już to robią, wybierzemy w następnym LPG jedną, której wyślemy oczywiście za darmo, tę bardzo świarną blokadkę. To na razie tyle ode mnie. Jak zawsze wielkie dzięki, że jesteście i do zobaczenia już niebawem w kolejnych zarąbistych projektach. Co to jest takie czarne i szybkie? Luczyn dosiada i zamyka szybkę. Ludzie, lepiej uciekajcie z ulicy, bo z daleka słychać jak czarna perła ryczy. Wszystko zapięte, o, manetka w rękę. Prawa jazdy nie zabrali mu jeszcze na szczęście. Lepiej zapinaj pasy, chociaż tutaj ich nie ma. Polski Ghost Rider stary, to nie...